socrealizm został całkowicie, wydawało się, odrzucony z przyczyn politycznych. Tak jak z przyczyn politycznych powstał, tak z przyczyn politycznych został odrzucony. Tymczasem, jeżeli mu się dobrze przyjrzeć, to zobaczymy, że polski socrealizm wynika w znacznej mierze z tego, co w polskim kinie było wcześniej. I nie myślę tylko o latach tuż powojennych, tych poprzedzających socrealizm, ale również o latach przedwojennych. Również później, po roku 1956, znajdziemy filmy, które do socrealizmu nawiązują. Bądź to w sposób krytyczny, jak chociażby w drugiej połowie lat 70., czy w zasadzie na przełomie lat 70. i 80. kino rozrachunkowe, ale także w sposób paradoksalnie afirmatywny, tak jak pewne filmy Bogdana Poręby i Ryszarda Filipskiego również w drugiej połowie lat 70. Gdybyśmy starali się podać pewne daty, które są ramami socrealizmu, to z jednej strony byłby to rok 1949, kiedy to w listopadzie na zjeździe w Wiśle zadekretowano realizm socjalistyczny jako jedyną obowiązującą metodę twórczą w Polsce. Datą kończącą byłby rzecz jasna rok 1956, chociaż w kinematografii, jak w ogóle w historii kultury, rzadko kiedy jest coś punktowo zaznaczonego, to były pewne procesy. Na marginesie powiem jeszcze, że dzisiejsze pokazy będą w jakimś stopniu mylące, ponieważ obejrzą Państwo dwa filmy, które są filmami najlepszymi z tego okresu, każdy pod innym względem. Filmów fabularnych, socrealistycznych powstało trochę ponad 30, mówię o pełnometrażowych filmach fabularnych. I problemem większości nie jest to, że one są ideologiczne, ponieważ jak dobrze wiemy, ideologia nie musi przeszkadzać w nakręceniu dobrego filmu. Problemem jest to, że one są bardzo często koszmarnie nudne i źle zrobione. Tymczasem dzisiaj zobaczą Państwo dwa filmy, które się zdecydowanie wyróżniają. Spójrzmy jednak na to, czym był i w jakich warunkach pojawia się w polskim kinie socrealizm. To jest oczywiście związane z pewnym przełomem politycznym, który następuje w Polsce w roku 1948. Jak Państwo wiedzą, w grudniu 1948 roku z połączenia Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej powstaje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. De facto oznacza to wchłonięcie Partii Socjalistycznej przez Partię Robotniczą. Jest to związane z już definitywnie, można powiedzieć, zakończoną w tym momencie walką o władzę. W Polsce już na dobre wchodzi system monopartyjny. Razem z tym pojawia się w Polsce tak zwana ofensywa kulturalna. To znaczy w ramach tych politycznych rozwiązań pojawiają się również rozwiązania związane z kulturą. Od stycznia 1949 roku następuje cała seria tak zwanych zjazdów twórczych, poczynając od stycznia od Szczecińskiego Zjazdu Literatów, a kończąc właśnie na listopadowym zjeździe filmowców w Wiśle. Każdy z tych zjazdów ma określoną formę, ma określony rytuał. To znaczy występują różni mówcy, którzy mówią, co było w polskiej kinematografii do tej pory nie tak. Mówią, jak od tej pory ta kinematografia będzie wyglądała, jak będą wyglądały te filmy, czy dzieła literackie, czy dzieła plastyczne, czy dzieła muzyczne. Następuje również coś w rodzaju samokrytyki, czyli oceny tego, co zrealizowano do tej pory. To przecież właśnie na zjeździe w Wiśle miażdżącej krytyce poddano Robinsona Warszawskiego. To po zjeździe w Wiśle powstała ta jego ostateczna wersja, którą znamy, czyli Miasto nieujarzmione. Krytyce poddano również Dom na Pustkowiu Jana Rybkowskiego. I trzecim filmem, który obejrzeli uczestnicy tego zjazdu, był Czarci Żleb. To akurat bardzo udany film, popularny film przygodowy, zrealizowany przez Tadeusza Kańskiego i włoskiego reżysera Aldo Vergano. Te wszystkie zjazdy to były rytuały. Można było
czasami później w różnych wspomnieniach czytać, że filmowców to zaskoczyło, że to wprowadzenie całkowitego zideologizowania sztuki filmowej, upolitycznienia sztuki filmowej było czymś zaskakującym. Oczywiście nie. Oczywiście ci twórcy doskonale wiedzieli, co nastąpi, bo przecież każdy z tych zjazdów przebiegał w identyczny sposób. Zauważmy, że jeżeli spojrzymy na polską kinematografię lat 45, 49, czy nawet licząc od Zakazanych Piosenek, które Państwo ostatnio oglądali, od tej pierwszej wersji 47-49, to powstające wówczas filmy już też częściowo są filmami upolitycznionymi, zideologizowanymi. Jak spojrzymy chociażby na Jasne Łany Cękalskiego, na drugą wersję Zakazanych Piosenek, nawet na ostatni etap, czy Stalowe Serca, to zobaczymy, że te wymagania ideologiczno-polityczne już są w nich obecne. To jednak, co odróżnia drugą połowę lat 40. od kina socrealistycznego, to w dużej mierze jeszcze autorski charakter tych wcześniejszych filmów. To znaczy, że one wynikały bardzo często z jakichś osobistych upodobań twórców. Po 1950 roku, czy właśnie po 1949 roku, takiej możliwości prezentowania własnych preferencji twórczych nie ma. Świetnie, jeżeli one się zgadzają z tym, co jest wymagane od filmowców, ale niekoniecznie. Jaką rolę odgrywa tutaj cenzura? No, oczywiście olbrzymią. Pamiętajmy jednak, że olbrzymią rolę odgrywa też cenzura wewnętrzna. To znaczy filmowcy dobrze wiedzą, jakie filmy, jakie projekty mają szansę na realizację, jakie nie. Także nikt nie przedstawia czegoś, co w drastyczny sposób będzie odbiegało od obowiązujących wówczas schematów. Tak jak wspomniałem, na początku mówi się często o socrealizmie jako o czymś, co zostało wyrwane z historii polskiej kultury. Traktuje się to jako pustkę lub jako twór narzucony z zewnątrz, że to nawiązanie przede wszystkim do kina radzieckiego, nawet do tego kina stalinowskiego. Oczywiście sama idea socrealizmu przychodzi ze Związku Radzieckiego. Pamiętajmy jednak, że sięga do określonego etapu rozwoju tamtej kinematografii, to znaczy rezygnując prawie całkowicie z tych artystycznych poszukiwań lat 20., a nawiązując już do kina stricte stalinowskiego, do tego, które w Związku Radzieckim pojawia się mniej więcej od połowy lat 30. Czy to jest jednak jedyna inspiracja polskiego kina socrealistycznego? Zdecydowanie nie. Chociażby przy celulozie bardzo dużo pisano o odniesieniach do włoskiego neorealizmu. Czy była to rzeczywiście inspiracja, czy jedynie legitymizacja takiego dzieła? O to pewnie można by się pospierać. Sam Jerzy Kawalerowicz, można powiedzieć, trochę plątał się w zeznaniach, dlatego że w jednym wywiadzie mówił, że filmów neorealistycznych wcześniej nie widział, kiedy przystępował do realizacji celulozy. W innym wywiadzie z kolei mówił, że dobrze znał filmy De Sici czy Rosselliniego i były one dla niego inspiracją podczas realizacji celulozy. Jeszcze dam na marginesie, że celuloza to jest jedna z dwóch części dylogii, to znaczy dwa filmy, Celuloza i Pod Gwiazdą Frygijską. To jest dwuczęściowy film, ale to są ci sami bohaterowie. Te filmy jednak różnią się między sobą, o czym za chwilę powiem. Jakie było podstawowe zadanie realizmu socjalistycznego? To miało być coś, co można by, oczywiście z punktu widzenia samych socjalistów, z punktu widzenia samoopisów, to było przedstawienie nowego świata i nowego człowieka. To miała być artystyczna wizja politycznych przemian i pewnego politycznego stanu idealnego. Realizm tak naprawdę w tym momencie jest realizmem postulatywnym, czyli opisuje nie jako charakterystyczne, nie to, co jest najczęściej spotykane, ale to, co jest najbardziej właściwe dla danych czasów. Z tym jest związane pojęcie typowości, które odegrało wówczas niebagatelną rolę. Tylko właśnie, co było dla dzieła socrealistycznego typowe? Jeżeli na przykład w fabryce byłoby 99 bumelantów i jeden przodownik pracy, to typowy będzie przodownik pracy, ponieważ
Jego postawa jest zgodna z politycznymi wymaganiami i oczekiwaniami, jest realizacją tych nowych czasów. A zatem socrealizm miał pełnić funkcje polityczne i ideologiczne. I właśnie w takiej kolejności, to znaczy przede wszystkim polityczne. Dlaczego? Dlatego, że proszę pamiętać, ideologię, jeżeli chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania, bardzo często dostosowywano do aktualnych potrzeb politycznych. To widać również w dziełach filmowych. Na przykład w Piątce z ulicy Barskiej Aleksandra Forda, w pierwowzorze literackim Kazimierza Koźniewskiego negatywny bohater związany jest, książka powstała parę lat wcześniej, związany jest z PPS-em, ponieważ taki był akurat program polityczny, natomiast w filmie jest już związany z podziemiem połakowskim, ponieważ oni wtedy byli, można powiedzieć, kandydatami na wrogów. Zresztą na przykład w Związku Radzieckim w czasie stalinowskich bez wahania cenzurowano też Marksa, Engelsa, jeżeli tylko odpowiadało to właśnie aktualnym politycznym potrzebom. I ta realizacja politycznych potrzeb jest doskonale widoczna również w filmach. Pojawiają się pewne kręgi tematyczne. Na przykład film produkcyjny. Film produkcyjny, czyli film opowiadający nie tylko o pracy w fabryce. Tutaj specyficzną odmianą, można powiedzieć, jest też film wiejski, tak jak w Związku Radzieckim był film kołchozowy. Nie tylko praca w fabryce, ale również takie rzeczy jak współzawodnictwo pracy, wskazanie na wrogów klasowych, którzy uniemożliwiają produkcję. Zobaczą Państwo chociażby to socjalistyczne współzawodnictwo pracy w Przygodzie na Mariensztacie. Przecież dziewczyna może zakochać się w chłopaku tylko pod warunkiem, że jest on dobrym pracownikiem. Jak Państwo zobaczą, jednym z głównych atutów Janka Szarlińskiego, bohatera Przygody na Mariensztacie, jest fakt, że wyrabia on 312% normy. Porządna dziewczyna nie może się zakochać w kimś, kto nie jest przodownikiem pracy. Oczywiście tutaj mamy taką wersję komediową w Przygodzie na Mariensztacie, ale jeżeli spojrzymy na pierwsze dni, autobus odjeżdża 6:20, niedaleko Warszawy, to są filmy, w których te sprawy przodownictwa pracy i bicia rekordów są traktowane już niezwykle serio. Tutaj też od razu widzimy, że między tym światem rzeczywistym pierwszej połowy lat 50. a światem wyobrażonym polskiej kinematografii następował pewien rozdźwięk, bo przodownicy pracy byli pokazywani w propagandzie komunistycznej jako bohaterowie tego współczesnego, nowoczesnego świata. Nazywano ich często stachanowcami od nazwiska radzieckiego górnika Stachanowa, który w 1935 roku wyrobił w ciągu jednej zmiany 1500% normy, przynajmniej według oficjalnej propagandy. I jak to wyglądało w rzeczywistości? W rzeczywistości przodownicy pracy nie byli zbyt popularni, bo proszę sobie wyobrazić, jak to się działo. Dajmy na to, robotnicy mają do wyrobienia 100% jakiejś normy, za co otrzymują określone wynagrodzenie. Przodownik pracy wyrabia 300% normy, no więc dyrekcja fabryki mówi, skoro on wyrobił 300, to wy możecie zrobić 200, ale ciągle za te same pieniądze. W dążeniu do śrubowania wyników, do zwiększania ilości produkcji, siłą rzeczy dochodziło do złej jakości tej produkcji. Tutaj leninowska zasada, czy marksistowska w zasadzie, że ilość przechodzi w jakość, oczywiście nie znajdowała potwierdzenia. Czyli film produkcyjny to jest jeden z tych tematów. Innym takim tematem jest walka klasowa. W wielu tych filmach jest bardzo wyraźny podział świata. To jest w ogóle związane z takim mitycznym podziałem świata komunistycznego na dobro i zło. Pamiętajmy, że mit, jak mówił niemiecki filozof Ernst Cassirer, jest zawsze światem dwóch ścierających się potęg. Zawsze jest my i oni, dobro i zło, sacrum, profanum i nie ma tutaj, jest to podział całkowity i rozłączny. To znaczy nie ma ani jednego elementu, który by był jednocześnie w dwóch sferach i nie ma ani jednego elementu, który byłby poza nimi. Zgodnie z zasadą, kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam.
Bardzo rzadko zdarzały się takie filmy jak Przygoda na Mariensztacie, gdzie wróg w zasadzie nie istnieje. Odwołując się do klasyfikacji Tadeusza Lubelskiego, jego klasyfikacji bohaterów filmowych tamtego okresu, można powiedzieć, że po stronie dobra są 3 takie typy postaci. To jest mistrz, adept i satelita. Mistrz to na przykład sekretarz partii. Zobaczą Państwo w obu filmach takich mistrzów. To będzie na przykład Marusik w Celulozie, to będzie sekretarz Tokarski w Przygodzie na Mariensztacie. Adept i w zasadzie adeptami są główni bohaterowie i satelita, czyli ktoś, kto nie jest przekonany od początku do nowego ustroju, ale na końcu zawsze, tutaj nie było żadnych wyjątków od reguły, zawsze się do tego ustroju przekonuje. W Przygodzie na Mariensztacie zobaczą Państwo taki duet komediowy, majstra, hydraulika, to są właśnie typowi satelici. Natomiast po drugiej stronie jest wróg. Wróg po prostu. Wroga nie można polubić, wroga nie można zrozumieć, wroga można tylko nienawidzieć. Zresztą tutaj w filmie socjalistycznym był pewien problem. Ponieważ z jednej strony trzeba było pokazać, że ten wróg jest potężny, silny, że musimy być czujni, że musimy współpracować z władzą w obawie przed wrogami, a z drugiej strony ten wróg zawsze musiał ponieść klęskę. Jak więc pokazać kogoś, kto ma być silny, potężny, ale zawsze ponosi klęskę? Stąd też może te postaci wrogów w polskiej kinematografii były często kuriozalne. Akurat w Celulozie takie postaci wrogów się pojawiają, natomiast w Przygodzie na Mariensztacie ich nie ma. Ta struktura świata przedstawionego, jak Państwo widzą, była zawsze określona, czyli mamy ten podział na dobro i zło, mamy klasyfikację bohaterów. Tutaj w odniesieniu do mitu można jeszcze w filmie socjalistycznym znaleźć mityczny podział czasu, przestrzeni. Na przykład fabryka jest zazwyczaj miejscem naznaczonym pozytywnie. W Celulozie fabryka będzie miejscem częściowo naznaczonym negatywnie, ale z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że to jest film, którego akcja rozgrywa się przed wojną, czyli jeszcze w poprzednim systemie politycznym i to jest też częściowo naznaczona cała tamta Polska. Tutaj z kolei mamy takie przeciwstawienie. Dobra Polska powojenna, zła Polska przedwojenna. Mamy w filmie socjalistycznym mityczny wzorzec czasu, czyli taki motyw świętego początku. Oczywiście w Związku Radzieckim, w ogóle w całej ideologii komunistycznej, to rewolucja październikowa była takim świętym początkiem. Jaką jednak datę można było wskazać w polskiej mitologii komunistycznej? Jak Państwo wiedzą, przecież tym świętem narodowym był dzień 22 lipca, czyli rocznica ogłoszenia manifestu PKWN, ale były próby też zwrócenia uwagi na inne wydarzenia, w tym również w polskim kinie, próby momentami kuriozalne. Bo proszę sobie to wyobrazić, że w filmie nakręconym w roku 1954 Domek z kart, taką datą, od której zaczyna się nowa, dobra Polska, jest 17 września 1939 roku, co jest wyraźnie zaznaczone, bo film się rozgrywa właśnie na przełomie sierpnia i września 1939 roku i ostatnie sceny, posterunek graniczny, kamera wyraźnie pokazuje kalendarz, żebyśmy nie mieli wątpliwości. 17 września wkracza Armia Czerwona, z rąk bohatera opadają kajdany założone przez polskich oprawców i w tym momencie czule wyznając sobie miłość, on mówi do żołnierzy radzieckich towarzyszy, oni mówią do niego towarzysz. 17 września to jest początek tej nowej, dobrej Polski. No, nie ukrywajmy, to było nawet w polskim kinie tym socjalistycznym coś tak kuriozalnego, że już nigdy nie próbowano czegoś takiego pokazać. Możemy zauważyć też w kinie socjalistycznym bardzo ciekawą strukturę pionową tego świata przedstawionego. To znaczy jest pewna hierarchia bohaterów. Tak jak już Państwu mówiłem, że z jednej strony możemy zwrócić uwagę na ten podział mistrz, adept, satelita, ale tutaj jeszcze to jest struktura, która bierze się z wartości ideologicznych, a nie dramaturgicznych. Zobaczmy na przykład na taki film jak Żołnierz Zwycięstwa Wandy Jakubowskiej. To rok 1953, film biograficzny o generale Karolu Świerczewskim, Walterze, który zginął zaledwie bodajże 6 lat wcześniej. I to jest film biograficzny.
Oczywiście odtwarzający biografię bardziej tę, powiedzmy, propagandową, wymyśloną niż rzeczywistą. Ale skoro to jest film biograficzny o Karolu Świerczewskim, to jak pojawiają się napisy, to które nazwisko postaci filmowej pojawia się jako pierwsze? No oczywiście Lenin. Lenin, Stalin, Bierut, Rokossowski, nazwisko generała Świerczewskiego pojawia się dopiero na osobnej planszy, no bo jako bohater filmu nie mógł być na którejś tam pozycji, a jednocześnie z przyczyn ideologicznych nie mógł być na pozycji pierwszej. Notabene to film, który się wspaniale analizuje pod względem propagandowym, natomiast fatalnie się go dzisiaj ogląda. Ja czasami straszę studentów, że jak mi podpadną, to za karę obejrzą 3-godzinnego Żołnierza Zwycięstwa w całości. A to nie jest łatwe zadanie.